Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy sobie jabłecznik. Jabłecznik, ale nie o smaku cynamonowym, nie. Będzie troszkę inny. I już Wam mówię, co będzie do tego ciasta potrzebne, a będzie to naprawdę łatwe ciasto, więc te panie i panowie, którzy nie czują się dobrze w pieczeniu, myślę, że na pewno Wam to ciasto wyjdzie. Do spodu będzie nam potrzebne 100 g mąki tortowej, tutaj mam 100 g mąki krupczatki, tutaj mam 50 g miękkiego cukru, 70 g masła, masło może być z lodówki, jedno jajko też z lodówki, do tego tutaj jest pół łyżeczki proszku do pieczenia i dodamy taką jedną łyżkę gęstej, kwaśnej śmietany, łyżkę stołową. Z tego będziemy zagniatać spód ciasta. Na kruszonkę będzie nam potrzebne 50 g krupczatki, 50 g mąki tortowej, 50 g cukru miękkiego i 50 g masła wyciągniętego z lodówki. Mam też tutaj około 140 g jabłek, które będę obierać. Z jednej puszki odcedzone ananasy. Ananasy odcedziłam wcześniej, wyciągnęłam przynajmniej 3-4 godziny wcześniej, żeby po prostu na sitku jak najwięcej soku z nich zleciało. Tutaj mam wyciśnięty sok z połowy cytryny. Będziemy też potrzebować troszkę mąki do podsypania, wiadomo, jak będziemy robić ciasto. Gdyby ciasto nam wyszło za luźne, to podsypiemy trochę mąki. Gdyby ciasto, zaraz będę robić, okazało się, że jest troszeczkę dla Was za gęste, dodajmy trochę kwaśnej śmietany gęstej. Oczywiście kwaśna śmietana gęsta może być z lodówki. Tutaj mam taką dość sporą łyżkę masła, bo tu będziemy zaraz dawać nasze jabłka. I do jabłek ja mam tutaj kaszkę kuskus. To jest taka kaszka kuskus, którą zalewamy wrzątkiem i po 5 minutach można ją dodawać do różnych rzeczy. Tą kaszkę tutaj kuskus mam po to, że gdyby się okazało, że moje jabłka będą miały bardzo dużo soku, po dodaniu jeszcze ananasów będzie bardzo dużo soku, a nie chcę jabłek rozgotowywać, żeby je odparować, po prostu dodam troszkę kaszki kuskus. Kaszka kuskus nie zmieni nam smaku. W wyglądzie będzie przypominać troszkę takie małe orzeszki, ale zagęści nam nasze jabłka. Także zaczynamy. Zaczynam od tego, że zrobię pierw ciasto, które będziemy podpiekać. Mieszamy pierw łyżką. I zagniatamy. Ciasto mam już zagniecione. Ciasto jest elastyczne, bardzo szybko je się zagniata. Jedynie co zrobiłam, to podsypałam troszkę mąką. Odstawię teraz na 5-10 minut. Za ten czas przyszykujcie sobie blaszkę. Blaszka ma 18 na 28 cm. Wyłożona papierem do pieczenia i zaraz będziemy tutaj po prostu palcami wyklejać dno blaszki ciastem.
10 minutach będę wyklejać naszą blaszkę. Można rozwałkować, można wykleić. Blaszka wyłożona, nakuwam widelcem i wsadzam do nagrzanego piekarnika na 180 stopni z termoobiegiem na około 15-20 minut. Po prostu jak już nam się ciasto zabrązowi tak leciutko, to po prostu wyciągamy, ale to jest około 15-20 minut na środkową blaszkę. Ciasto nam się piecze, my obierzemy nasze jabłuszka i będziemy kroić. Jabłka obrane. Od niedużym garkiem zapalam gaz. Tak jak mówiłam, tu jest łyżka masła, takiego zwykłego. I ja kroję jabłka w drobną kostkę, w taką, mniej więcej w ten sposób, ale jeżeli ktoś bardzo lubi, może zetrzeć. Ja nie ścieram jabłek, ponieważ moim zdaniem te jabłka wtedy mi za dużo soku puszczają i wtedy muszę dodać więcej kaszki kuskus. Wolę po prostu coś czuć, że tam są jabłka i zawsze kroję w takie kawałeczki. Nieduży gaz i będziemy po prostu na chwilę, żeby nam podgotujemy, żeby poddusimy może w ten sposób, aż jabłka nam zmiękną. Jabłek możemy dać trochę więcej. Jeżeli damy trochę więcej jabłek, po prostu będziemy mieli wyższe ciasto nasz jabłecznik po prostu będzie wyższy. Można dać 2 kg jabłek. Można jabłka, jeżeli ktoś lubi słodkie, można posłodzić oczywiście jabłka. Ja słodzić nie będę, bo my aż tak słodko nie lubimy. A tym bardziej, że dam tutaj ananasy całe z puszki, one też już są słodkie. Można zamiast słodzenia dodać troszkę soku tutaj z tej puszki z ananasa. On też jest słodki. I też fajnie właśnie podkręci smak. Nie będzie tutaj czuć żadnego cynamonu, tylko będą to właśnie jabłka pomieszane ze smakiem ananasowym. Jabłka już wszystkie skroiłam. Dam nasz sok z cytryny, tak żeby nam jabłka nie ściemniały. Tak. I na malutkim ogniu będziemy prażyć. Ile będziemy prażyć, zależy od gatunku jabłek, jakie macie jabłka, czy one będą twarde, czy miękkie. Także wszystko od tego zależy. Ja dam jeszcze kilka, ze 3-4 łyżki soku z ananasów, tego z puszki. Chodzi o to, żeby nam się jabłka z dołu nie przypaliły. Dobrze. Tu nam się będą prażyć na malutkim ogniu, a te ananasy pokroimy w drobną kosteczkę. Po 15 minutach, już pokazuję, piekarnika nie wyłączam, bo zaraz będziemy wstawiać ciasto. Ono jest takie lekko rumiane, także ja już wyciągam, odkładam tutaj na bok, niech czeka na swoją kolej. Kroję dalej ananasy i tu dalej będą się dusić nasze jabłka. Ananasy pokroiłam. Jak pokroicie w malutką kostkę, to później będzie Wam lepiej się ciasto kroić, jak upieczemy.
A z tego, co mieliśmy tutaj, to znaczy wszystkiego po 50 gramów, to znaczy 4 składniki: mąka kruczatka, mąka tortowa, cukier i masło z lodówki. Wszystkiego, każdego składnika po 50 gramów będziemy robić kruszonkę. Suche składniki mieszamy razem. O. Przez to, że dodamy mąkę krupczatkę, nasze ciasto będzie naprawdę kruche. I paluszkami po prostu nie zagniatamy, tylko tak jakbyśmy chcieli piasek zrobić. W ten sposób, o, tak robimy i robimy kruszonkę. Jeżeli masło będziecie mieli prosto z lodówki, będzie Wam dużo łatwiej to zrobić. Jabłka mieszamy od czasu do czasu do samego spodu, żeby nam się nie przypiekły albo nie spaliły. I po około 10 minutach ja już gaz zakręcam. Teraz chcę Was troszkę przybliżyć, żebyście zobaczyli. O, u mnie jest tu troszkę soku, widać? Widać. Uważam, że jabłka puściły go za dużo i on mi... O, zaraz tutaj chyba... O. I on mi wpłynie po prostu na ciasto. Nie zrobi się zakalec, bo ciasto żeśmy podpiekli, ale moje jabłka mają za dużo soku, więc dodam tutaj, tak jak mówiłam, kaszkę kuskus. Nie dawajmy też czasami za dużo, bo wtedy wyjdzie nam farsz bardzo suchy, bo kaszka kuskus wpije nam sok, i oczywiście ona zwiększy swoją objętość. A tak myślę, że taką łyżkę, 1,5 łyżki stołowej. Jeżeli tak, jak już mówiłam, chcecie, żebyście nie zapomnieli w tym momencie, chcecie mieć troszkę jabłka słodkie, dodajcie 2-3 łyżki tutaj oczywiście cukru. Ja nie dodaję, bo ja nie lubię po prostu tak słodkich jabłek. Można też zrobić tak, że dacie teraz kaszkę kuskus, dacie troszeczkę, wymieszajcie, poczekajcie 5 minut i zobaczcie, ile ta wasza kaszka kuskus wpiła soku. Jeżeli po 5-6 minutach zobaczycie, że tego soku dalej jest bardzo dużo, to znów dosypcie łyżkę stołową kaszki kuskus. Tak też można zrobić i znów oczywiście czekamy 5 minut, tak jak tutaj pisze producent, kiedy kaszka już kiedy kaszka już jest napęczniała i wiadomo, że już więcej tej wody, tego soku już nie wpije. Ja nie będę czekać, bo ja już tyle razy robiłam jabłecznik, że po prostu już wiem mniej więcej, ile muszę mieć tej kaszki. O. Kruszonka oczywiście już jest gotowa, zrobiłam. Odstawiam i zaraz akurat tak już Was daję, tak żebyście wszystko widzieli. To już nam troszkę przestygło, ale gdyby nawet było ciepło, nic nie szkodzi. Na sam spód dajemy ananasa. Nie dajemy na wierzch, tylko na spód, dlatego że ananas nam się będzie ciężko kroił. Jeżeli damy go na jabłka, to będzie nam się ciasto przy krojeniu rozwalać. Dobrze. I tutaj jeszcze tak, widać wszystko. Przemieszam, sprawdzam, jak to tu wygląda. O. I dodam chyba jeszcze ciut. W sumie chyba poszło mi tutaj, słuchajcie, jest takie z 2,5 łyżki stołowe. I już będę wykładać na ciasto. Tutaj Wam pokazuję. O, widzicie? Tu już nie ma soku. I takie jabłka mają być. I te ciepłe jabłka, zaraz muszę dać inaczej.
O, dobrze. I te ciepłe jabłka wykładam na ananasy. Tak. Wyrównuję. Jabłka wyrównane i teraz tak, takie jabłka oczywiście można sobie zrobić dzień wcześniej, też nie szkodzi, a i moje są ciepłe, więc jeżeli są jabłka ciepłe, ja już mam nagrzany cały czas piekarnik na 180 stopni z termoobiegiem, więc kruszonkę wysypujemy bardzo szybko, bo jabłka są ciepłe, żeby nam się masło nie roztopiło, także robimy to bardzo szybko i wkładamy szybko do nagrzanego piekarnika. Jeżeli jabłka mamy zimne, możemy to zrobić wolniej. I moje ciasto już loduję w piekarniku. Ciasto będę piekła około 40 minut w 180 stopniach z termoobiegiem na środkowej blaszce. Gdyby, zaglądajcie, gdyby się okazało, że ciasto, wasza kruszonka się przypieka, zmniejszcie o 10 temperaturę w dół do 170 stopni, ale nie skracajcie czasu pieczenia. To ciasto jest takie, że nie sprawdzamy patyczkiem, bo nie trzeba. Po prostu 40 minutach wyłączamy piekarnik, odstawiamy sobie gdzieś ciasto na bok. Można oczywiście ciasto od razu po upieczeniu, po 40 minutach wyciągnąć z piekarnika, nie trzeba czekać. Także widzimy się za 40 minut. I będę wyciągać swój jabłecznik. W sumie był, słuchajcie, 50 minut. Tak, 50 minut od wsadzenia i nie zmniejszałam temperatury, nic, cały czas był na 180 stopni. O, leciutko taki brązowy. Jeżeli ktoś lubi bardziej przypieczony, oczywiście można troszkę bardziej przypiec, ale ja uważam, że taki jest w sam raz. I teraz, jeżeli jest to blaszka metalowa, ja tak zawsze robię, wyciągamy, bo jabłecznik można wyciągnąć, on nie opada, nic się nie dzieje. Ja wyciągam jabłecznik jak najszybciej, po prostu tylko ciasto troszeczkę ostygnie i ja od razu wyciągam z blaszki metalowej i kładę na jakąś taką kratkę, żeby po prostu, zaraz wam pokażę, żeby ostygł pod spodem. Może być to taka kratka, co jest w piekarniku. A ja jeszcze daję taką siateczkę taką plastikową. Dlaczego? Dlatego, że w blaszkach zazwyczaj też nie ma się za każdym razem nowej blaszki i wystarczy tylko, że wasza blaszka gdziekolwiek jest troszeczkę choćby nożem pociągnięte, po prostu gdzieś jest kontakt z metalem i od razu jabłecznik ma po prostu taki metaliczny posmak. Im szybciej wyciągniemy z blaszki, tym uważam, że lepiej, bo po prostu nie lubię, po prostu ciasto jest wtedy nie za smaczne. Także ja poczekam jakieś 10-15 minut i od razu otworzę, aby tylko zobaczę, żeby mi się nie rozpadło i od razu wyciągam na taką właśnie kratkę, aby ostygło. Widzimy się, jak ciasto ostygnie, pokażę oczywiście, jak wygląda w środku. I widzimy się już na drugi dzień. Ciasto ostygło, wsadziłam je na noc do lodówki. Oczywiście posypię cukrem pudrem.
Tak, i przekroimy i pokażę Wam, jak wygląda ciasto w środku. Tak. I proszę. Wyostrzyło. Proszę. Ciasto ładnie się kroi, jest podzielne i naprawdę jest smaczne. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia. Pa, pa!